Witam wszystkich, z tej strony Razimi. Zapraszam na kolejny odcinek mojego poradnika do gry Star Wars Jedi Fallen Order, Jedi Upadły Zakon. No i w ostatnim odcinku dowiedzieliśmy się, kim tak naprawdę jest druga siostra. Okazało się, że jest to Trilla, była uczennica Cere. I dostaliśmy też właśnie przyciągnięcie mocą, nową umiejętność, z której na pewno będziemy korzystać, która nam się nawet teraz przyda, rozwiązać parę zagadek, która właśnie jest tutaj w tej świątyni Zefo. I mamy też nowe umiejętności, które możemy sobie wydać. Nowe umiejętności tam się pojawiły, oczywiście głównie związane z tą nową mocą, z tym przyciągnięciem. Jak widzicie, jest trochę tego. Mamy na przykład zwiększa maksymalną moc skala, 2 punkty umiejętności. Mamy przytrzymywanie przyciągnięcia, umożliwia jakiekolwiek przyciągnięcie. I przytrzymanie większości wrogów pozwala też przyciągać dużych przeciwników. No to jest fajne dość. Mamy też silne pchnięcie. Z tym BD1 w pełni uzupełniałem też wskaźnik mocy, to też jest dość fajne. I mamy, zobaczcie, też pojawił się rzut mieczem świetnym. Tylko rzuca mieczem świetnym przed siebie. To też spoko opcja. Mamy też kombinację miecza świetlnego. Mamy też oczywiście zwiększenie mocy. I mamy też rzut podwójnym mieczem świetlnym. Także naprawdę bardzo dużo fajnych rzeczy. Ja na razie sobie wykupię to, żeby przyciągać i przytrzymywać większość wrogów. Przyciągać też dużych przeciwników. To jest, myślę, bardzo fajne. Na pewno się przyda. No bo takich normalnych wrogów, że możemy przyciągnąć, to jest nic nadzwyczajnego, ale dzięki temu będziemy mogli też przytrzymać właśnie nowych wrogów i będziemy mogli też ich trzymać, także jest tutaj, o właśnie, jest tutaj teraz pokazane, jest takie ala przyciągnięcie, więc myślę, że na pewno to będzie fajnie działać. Także sobie zobaczymy, przetestujemy sobie zaraz oczywiście na szturmowcach tą nową umiejętność, a tymczasem przyciskamy się. No ten korytarz jest naprawdę dość spory. No i zobaczcie, możemy na przykład teraz, patrzcie, przyciągać sobie droidekę. Znaczy droidekę. Oczywiście chodziło mi o tą imperialną maszynę, sondę szpiegowską. Także na pewno jest to ciekawe. I możemy też to wyłączyć. I zobaczcie, możemy każdego przeciwnika wziąć, przyciągnąć, zabić. Oczywiście no nie na wszystkich to będzie działało. Na bossów tak dobrze nie ma, ale na takich... Oj, gdzie my tu spadliśmy? Na takich małych przeciwników jak szturmowcy to zadziała. Na te sondy oczywiście też. Wiedziałem, że ucieknie. I zobaczcie, no przyciągamy sobie... Oj, dobra. No to akurat mi nie wyszło, nieważne. Ale No to już po mnie. tych szturmowców dość łatwo idzie pokonać, więc nie ma żadnego problemu. I teraz będziemy mogli właśnie też używać tej zdolności na tych przeciwników, na tych strażników, że będziemy mogli, patrzcie, zrobić tak i wyciągać z nich te kulki. Więc mamy chwilę czasu, żeby właśnie tak zaatakować bez najmniejszego problemu. I znowu, patrzcie, wyciągamy. No i teraz ten przeciwnik naprawdę żadnego problemu nie stanowi. Wcześniej się z nim męczyliśmy, to teraz idzie dość łatwo. I zobaczcie, teraz nie musimy też tak się przemieszczać po tych wszystkich ściankach, tak jak wtedy przychodziliśmy, tylko teraz ładnie po lince, hop hop. Tak naprawdę zrobione. To sobie też możemy wetchnąć. Mamy kolejnych przeciwników, kolejne sondy szpiegowskie. Akurat tą sondę sobie zrobimy inaczej, tylko ją odepchniemy przeciwników i troszkę zginęło ich, także spoko. Dobra, zróbmy sobie tak, będzie szybciej. Jak mamy z nim wygrać? No i fajnie. I jeszcze jedna sonda. Okej, lecą też kolejni przeciwnicy. Dobra, weźmy tą sondę i rzućmy w nich. I zobaczcie, szturmowiec wszystkich nawet oberwał mocno. Nie odpuszczać mu. Okej. No to tak, przeżyłeś, no. To zróbmy tak. Spróbuj poradzić sobie ze mną, Jedi. No, oczywiście, że spróbujemy. I bez problemu nam się udało. No i jeszcze jedna sonda szpiegowska została. Podchodzimy do niej, żeby wybuchła. No i mamy tak naprawdę oczyszczone. Także jak widzicie, no z tą nową zdolnością, no naprawdę życie jest piękne, można powiedzieć. Naprawdę jest teraz, już nasze umiejętności są na tyle duże, że no naprawdę możemy się fajnie z przeciwnikami bawić. Że ta walka teraz jest naprawdę samą przyjemnością. Jak wcześniej trzeba było się troszkę namęczyć, to teraz dzięki samej mocy możemy naprawdę ładnie przeciwników tutaj wymijać. Także jest naprawdę spoko. O, jest kolejny Jotas, także zaraz go zacimy.
Tylko mamy tu jeszcze echo mocy, więc ja sobie skorzystam wpierw z echa, dopiero potem się tamtym zajmiemy. To ofiara dla pochowanego tu mędrca. Wtedy była uważana za cenną. Okej. Czyli mamy ofiara dla Milktrua i dostaliśmy też również punkt umiejętności, także super. I mamy tych większych przeciwników. To właśnie przetestujmy, jak wygląda to przyciągnięcie mocne. O, widzicie? Tak ich przyciągamy do siebie przeciwników. Czyli na pewno fajne. Dobra, ale muszę troszeczkę uważać, bo tutaj zapewnie troszeczkę podeszedłem do tego. Okej. Dobra, jemu wchodzimy oczywiście na plecy, odcinamy rękę, zabijamy. Bardzo przyjemnie. Pomóż, Billy! Szybko, łatwo, przyjemnie, jak to mówią. No i teraz musimy znowu przejść sobie do góry. Czyli jeśli dobrze pamiętam, to będzie to miejsce. Prawda czy nieprawda? Chyba nieprawda. Poczekajcie, my przyszliśmy stamtąd. Aha, tu tędy musimy iść, dobra. Tutaj jest to miejsce, tu jeszcze są szturmowcy, ale to... Szturmowcy jak to szturmowcy. Nie powinieneś tu być. O, ten mnie nawet trafił. Zaskoczył chłopak. Ale my też go zabijemy bez problemu. No i jak widzicie, teraz tymi świetlikami się będziemy bawić. Zaraz tutaj będzie naprawdę dużo miejsc, gdzie będziemy mogli z nich skorzystać. W sumie możemy tutaj zmedytować też. Dlaczego by nie? Niech nam się wszystko odnowi. Czy ja chcę wydawać jakiś punkt umiejętności w tym momencie? Tak naprawdę to nie. Kupiłbym sobie miecz najchętniej albo rzut mieczem świetlnym, pojedynczym, bo jest to dość fajne, albo ewentualnie no zwiększanie mocy, bo jak teraz mamy tyle zabawek, to fajnie się będzie bawić. Więc myślę, że tak to będziemy robić, ale na chwilę obecną czekamy, aż trochę więcej tych punkcików sobie nabijemy. A i lecimy dalej oczywiście. No tutaj do góry. Tak jak widzicie, troszeczkę się zmieniło, troszeczkę się nawalanka zrobiła, ale nam to oczywiście nie przeszkadza. Ała, no dobra, troszkę nas walnął, ale to nic. Dobra, wyciągamy z niego kuleczkę, no i zabijamy go w tym momencie. O, patrzcie, jeszcze nas tutaj chciał, kurczę, szturmowiec od tyłu zaatakować. O, dobra, zabijmy go. No i spoko. Tam ktoś jeszcze strzela, a ja nie do końca potrafię powiedzieć kto. Billy, potrzebny z tym! Dobra, chodźmy i tak tam na razie do góry, bo i tak tam musimy przejść. Aha, tu jest jeszcze ten koziołek, a koziołka możemy przyciągnąć? A, kurczę, puściłem niepotrzebnie. To wiecie co, jeszcze raz? Nie, zobaczcie, widzicie, nie da się koziołka przyciągnąć niestety. Trzymałem do końca, ale on jest za silnym przeciwnikiem. I możemy go troszeczkę przyciągnąć, ale potem no niestety się puszcza. I tu też jest ciekawa rzecz, jeśli chodzi z tymi zniczami. No są to znicze, więc oczywiście pod wodą no nie przejdziemy, więc musimy inaczej inne sztuczki tutaj stosować. No nie to, żeby to było szczególnie trudne, na przykład tutaj. Wystarczy tutaj tak zrobić, przeciągnąć. I tutaj zobaczcie, też mamy tam na górze rzecz i tam też jest... Ale dobra, puściłem. To zaraz zróbmy. Wpierw otwórzmy może tutaj przejście. I zaraz się tam dalej będziemy bawić. Zaraz wam pokażę, o co chodzi. No chodź tutaj. O, tamten koziorożec widzę, że nie chce za bardzo... O, teraz wyszła kuska, co? Ała, ale ona bije. No, lepiej się nie dawać w nią trafić, naprawdę. Dobra, mamy też tego. Super. I widzicie, tam na górze mamy sekrecik. Ale no tutaj nie wejdziemy, bo tu jest woda. No i tutaj trzeba zrobić taką sztuczkę. No, nie wiem, czy to jest jakaś specjalna sztuczka. No trzeba górą. Trzeba górą tam trafić, tylko jak widzicie teraz jest zamknięte, bo opuściliśmy bramę. Czyli w skrócie trzeba tą bramę wziąć. Niech ona się zamknie. No nie wkłada jej z powrotem. No niech ona się zamknie. Na V puszczamy jak coś, jak gracie na klawiaturze, na tym co macie unik. No i musimy ją tam wrzucić. Tylko właśnie problem jest to, że trzeba sobie celnąć. To nie jest już takie oczywiste. O, poleciało chyba. No, jak widzicie, poleciało. No i mamy już tam tak naprawdę otwarte. Będziemy mogli sobie wejść do góry. Tylko jeszcze właśnie może chodźmy tutaj, bo tutaj jeszcze jest jakieś echo mocy do wyczucia. Także zróbmy to wpierw. Zapalono ją, by oddać cześć pochowanemu tu mędrcowi.
No okej, czyli jak widzicie te symbole szacunku, to są te znicze, są odpalane po to, jak pisze właśnie, że zapalony na znak szacunku, cześć oddawanej mędrcowi Miktrulowi, dla którego jest ta świątynia też wzniesiona. Mamy już 5/7 o tym mędrcu i rzeczy, także fajnie, zbieramy. Idziemy dalej. I tutaj jak widzicie mamy już jakąś, no jakiś sekrecik. I esencja mocy. Szczątki żołnierza Zefu, zabitego za kradzież ofiary na cześć mędrca. Okej. I to są te szczątki żołnierza Zeppo, czyli to jest już 6/7. Mamy, jednej rzeczy nam brakuje. Zabity za kradzież, no dobrze. Nie, dziękuję, nie, dziękuję, Bidy, nie potrzebujemy wskazówki aktualnie, wiemy wszystko, co trzeba robić. Bo tutaj pewnie chodzi o tą kulkę, ale ja jeszcze, zanim przejdziemy do tej kulki, która oczywiście jest dość ważna w tym momencie, to pójdziemy jeszcze dalej, bo jest parę sekretów, które musimy oczywiście sobie odkryć. Załatwmy tego szczurka. I tutaj zaraz będziemy mieć... Nie, dzięki, nie chcę rady, naprawdę. Bo tutaj jak widzicie mamy... No, nie licząc oczywiście sztormowca, to mamy tutaj, widzicie, tam po drugiej stronie coś. To od tego zacznijmy. Także idziemy sobie tutaj. No i widzicie, jak ta eksploracja robi się prosta, jak te linki możemy przyciągać do siebie. I mamy chyba tą ostatnią rzecz, która nam będzie tutaj potrzebna. To szczątki robotnika Zefo. Zginął z wycieńczenia. No i zobaczmy. Dokładnie tak, mamy wszystko o mędrcu Miktrulu już. Któremu budowali tą świątynię, no i ogólnie kim on był, troszeczkę się... No, co niekąd mogliśmy dowiedzieć w sumie, chociaż nie za bardzo, ale zawsze coś. Najważniejsze, że wykonane. Jak widzicie, tutaj mamy skrzyneczkę, ale ta skrzyneczka jest zamknięta. Znaczy no, zamknięta. Jest jakby niedostępna. Musimy sobie tutaj przenieść i tutaj musimy w którymś miejscu rzucić. Tylko muszę sobie przypomnieć, gdzie są znicze. One chyba były tutaj na górze. Więc zaraz to sprawdzimy od razu. Tam, po tamtej stronie, czasem nie było zniczy. Dokładnie, czyli bierzemy sobie takiego znicza i możemy nawet, zobaczcie, stąd. Tak, stąd sobie rzucić w tamto, żeby nam te skrzyneczki... No, tylko trzeba jeszcze dorzucić oczywiście. Żeby nam się ta skrzyneczka odblokowała. Może tak bardziej? Zahaczy? Ach, patrzcie, close, ale jednak nie. Może trochę bardziej tak. No, i się udało. I skrzyneczka odblokowana, możemy zobaczyć, co w niej oczywiście jest. I co tym razem nam tutaj się nadarzyło? Zobaczmy, co znalazłeś. Skórka do Biliwana. Taka fioletowo-zielona. Bardziej różowo, chyba nawet zielona. Może być, ja nie narzekam. Dla mnie jak najbardziej w porządeczku. Co będziemy mieć nowego, po prostu będziemy zakładać. Odpoczywać na razie nie będziemy. Mamy dość sporo życia. Mam nadzieję, że tutaj się nie wywalę głupio. Nie potrzebujemy tej wskazówki. Bo na razie też nie chcemy tam iść do tej kulki. Na razie nie chcemy uwalniać. Oczywiście zaraz to zrobimy. Potrzebuję pomocy. A zobaczcie, jak to wygląda ze szturmowcami. Zobaczcie. Oni się nie dają tak łatwo przyciągnąć. Jeszcze na końcu robią kontratak, więc tutaj naprawdę trzeba z nimi uważać. Prawie, że będziesz cierpieć. Dobra, zróbmy tak. O, ała. Dobra, zróbmy go. I... Ała. No patrzcie, prawie zginąłem, bo tutaj, kurczę, niestety mnie szczurek zaatakował. Dobra, no nie jest kolorowo, nie tak jak na pewno planowałem. O, jeszcze jeden. Dobra, niech go tam szczurek pociśnie. No i super, jakoś to wyszło. Co prawda straciłem wszystkie butelki. No tak, oczywiście, jeszcze szczury mnie tutaj atakują. Jeszcze któryś ma zamiar wyjść. Dobra, chyba już wszystkie, co? Okej, tutaj jeszcze. Okej, tu jeszcze jeden był. Dobra, mało życia, ale tak naprawdę to chyba koniec przeciwników. Tutaj będziemy mieć po prostu jeszcze jedną zagadkę. Tylko pytanie za 100 punktów. Czy ja tu jestem w stanie doskoczyć? Jak to wygląda na mapce? A, jest tutaj jeszcze jedna linka. Okej, także idziemy.
Okej. I zobaczmy też, jak to wygląda, jeśli chodzi o te poziomy. Aha, to ogólnie nam pokazuje Zefo. A, jest grobowiec Miktrula. Zobaczcie, została nam jedna skrzyneczka tylko do zbadania i tak naprawdę będziemy mieć tutaj już praktycznie wszystko. 100% będzie zbadana ta część. Czyli tutaj już więcej nie wrócimy. No i o to tak naprawdę chodzi. Tego, że ja tego miejsca też strasznie nie lubię, muszę wam przyznać. Pamiętam, że tutaj te zagadki mnie tutaj wykańczały za pierwszym razem, jak przechodziłem. Znaczy, no nie są one tak na dobrą sprawę jakieś skomplikowane, ale też jakimś mistrzem zagadek nie jestem, nigdy nie byłem, więc nie przepadam za tym. Ale chyba, ile dobrze pamiętam, musimy tutaj przejść. Nie wiem do końca po co w sumie, ale przejdźmy. Aha, bo tutaj będziemy mieć panel kontrolny, dobra. No, na szczęście tutaj jest dość widoczne, co trzeba zrobić. Tam będzie ten panel kontrol. Okej, na szczęście się zniszczyło. I tutaj zmienimy, prawda, ale... Aha, wyłączyliśmy to pole grawitacyjne, które tutaj było. I teraz musimy po prostu wziąć sobie kuleczkę. No i przerzucić znowu ten sam motyw, co w tamtej świątyni niedawno. I chyba ładnie poszło, dokładnie tak. No, na szczęście poszło lepiej niż się spodziewałem. Także spoko. I tutaj mamy tą ostatnią skrzynkę, której nam brakowało. Także oczywiście zabieramy. Tutaj, I co tym razem? przyjrzyjmy się temu. Nowe malowanie modliszki, gwiezdny Differ, taki czy drifter oczywiście, taki czarny, czarno-złoty, no, albo nawet bardziej zielono-złoty, czyli moje ulubione w sumie kolory. Ja lubię zawsze w grach przynajmniej złote rzeczy sobie robić, więc oczywiście bierzemy. No i zobaczmy, jak to wygląda. 100% już? Tak jest, dokładnie 100% mamy zbadane grobowiec Miktrula. Domyślam się, że tamten pierwszy grobowiec, co byliśmy, tak sobie teraz głośno myślę, że w sumie tam mogliśmy chyba wszystko zrobić od razu. Ale jakoś tak nie pomyślałem o tym, no ale to nic się, wrócimy. Tam dużo... Tam wtedy co dostawaliśmy to pchnięcie mocą, no ale to tak naprawdę... Dużo nam nie zrobi, jak tam się wrócimy. Dużo tam to miejsce nie jest. Najgorzej się... Kal się sam puścił, okej. Najgorzej się oczywiście tam jedzie tą windą. Dość długo, ale... Aha, Kal, czemu ty się tu puszczasz, powiedz mi? Kurczę, bo zaraz zginiemy. Dobra, to ja może z wyskoku się złapię. A troszkę tam... Zbagowane to było, ale na szczęście żyjemy. Okej, pytanie, czy ja chcę na takim życiu tutaj robić tą zagadkę? Chyba możemy na takim życiu zrobić, nic się chyba nie powinno stać. To już przeciwników raczej mieć nie będziemy. Jak widzicie tutaj ten łańcuch no ma taką część, że no ona jest jak widzicie do rozwalenia. Musimy sobie to przypiąć. Ok. Teraz musimy sobie tutaj to odpalić. Jak widzicie mamy tutaj teraz przyciąganie. No i dość prosta zasada, musimy po prostu wziąć sobie taką kuleczkę. Wrzucić ją sobie tutaj. I teraz to oczywiście rozwalić. Także nie powinno być najmniejszych problemów. No i dzięki temu nam się nasza kula odblokuje. Także rzucamy. No i trochę nawet mi grę zacięło, ale się udało. No i kulka spadła. Mam nadzieję, że tutaj Niotat już nie żyje. No na szczęście nie, zniknął jak to odpaliliśmy. No i teraz tak naprawdę tylko kuleczkę sobie ciśniamy. No i odblokowujemy tą rzecz, o której tak bardzo zależało Enzo Cordowie. No i po co tak naprawdę tutaj przyszliśmy. Także wchodzimy. Oto jest. W końcu znalazłem nienaruszone przedstawienie tego świętego artefaktu z Zefo. Przypatrzcie uważnie. To Miktrul w sanktuarium na Bogano. Widać, że coś trzyma w swej dłoni. Wnioskuję po obrazach, że obiekt ten pozwala osobie władającej mocą dostrzec tajemnicę sanktuarium. Oto klucz i przewodnik. To Astrium Zefo.
Tylko kto niszczy jego wyobrażenia? Czemu? Trzeba to będzie zbadać. A jednak wiem, co robić dalej. Znaleźć Astrium, o ile jeszcze istnieje. Astrium. Słyszałeś o nim? Ja też nie. Ale klucz. Tak, to rozumiem. To wiemy, co mamy znaleźć. Także widzicie, musimy znaleźć Astrium. Dostaliśmy też wymogi Sanktuarium, kolejny wpis. Dobrze. To w takim razie idziemy dalej. Jak widzicie, wyjechaliśmy gdzieś na górę, na powierzchnię. Także jesteśmy w całkowicie nowym miejscu. Ale tutaj tak naprawdę będzie powrót do już znanych lokacji. No i będziemy musieli tak naprawdę z Zefo powoli uciekać. Jeszcze nawet nie mamy żadnej misji danej. Także idziemy. No mam nadzieję, tutaj oczywiście zaraz spokojnie będzie punktu miejsce medytacji, żebyśmy sobie życie odnowili. Tutaj jeszcze mamy skrzyneczkę. Także bardzo sympatycznie. Ej, BD, zerknij na to. Co to, BD? Nowy materiał na poncho. Takie żółtawe. A, niech będzie. Myślę, że nawet mu pasuje teraz wystrój. No i dobra, idziemy dalej. Jest też oczywiście punkt medytacyjny. Także sobie siadamy, odpoczywamy. Jak to jest z punkcikami? Dalej jeden? Dalej jeden. No to nic nie będziemy dalej wydawać. Tylko idziemy sobie dalej. No i tutaj Bardzo dobrze, padawanie. Oczyściłeś drogę. O czym ty mówisz? Miałam odkryć ten grobowiec. Mam to, czego potrzebowałam. Nie jesteś mi już potrzebny. Możesz to naprawić? Dzięki. Oby nowe szyfrowanie odcięło ją na dobre. no tak naprawdę to w sumie my i tak dostaliśmy czego chcieliśmy, to niech ona sobie odkrywa ten grobowiec. Właśnie chciałem powiedzieć, że coś się dawno Trilla nie odzywała. A tutaj oczywiście ją wywołałem. A tutaj będziemy mieli też nową zdolność. Także zainstalujemy sobie to ulepszenie. A to będzie hakowanie, Sądy szpiegowskiej. dokładnie sądy Jak to szpiegowskie. jest hakować inne droidy? No też czułbym się dziwnie hakując innych. Ale cel jest szczytny, prawda? No i powiem wam szczerze, że jest to chyba jedna z najbardziej nieprzydatnych umiejętności, tak mi się wydaje. Nie wiem, czy korzystałem z niej jakoś często, ale możemy sobie hakować sądy szpiegowskie, także spoko, jak je przyciągniemy do siebie. Ale możemy też sobie oczywiście spersonalizować nasz mieczyk świetny. Troszkę go zmienimy, bo już troszeczkę się tak nachodziliśmy. To może teraz weźmy na żółty. Mamy też trochę nowych emiterów, widzę. Może ten. Ten mi się podoba, może być. Coś pozmieniajmy, żeby cały czas nie chodzić tak samo. Więc po to dają nam twórcy możliwość sobie tutaj personalizacji tego miecza, żeby sobie zmieniać jak chcemy. Ten taki ciekawy kolor, ale ten zielony też taki spoko. No to niech będzie ten zielony. Znaczy no taki bardzo ciemny zielony tak naprawdę. Powiedział, że bardziej srebrny o czarny, ale niech będzie. Tak to wygląda. Myślę, że spoczko i ruszamy dalej. Opuszczamy sobie drzwiczki. No i widzicie, tam jest ta placówka lądownicza. Odezwijmy się do modlitwy. Trilla pewnie wie, gdzie są. Łączność już działa? Bez odzewu. Coś jest nie tak. Musimy wracać. No to wracamy. Skoro coś jest nie tak, no to nie ma Nikogo innej nie ma. opcji. Myślisz, że to pułapka? Ostatnio ciągle w nie wpadaliśmy. Widzicie, odblokowaliśmy sobie Słyszysz skrócik. Coś nam tutaj Kal mówi, ale mamy tutaj windę, która nas zaprowadzi, zobaczcie, do... Dobre pytanie, gdzie ona nas zaprowadzi w sumie? Chodźmy, przejedźmy się, najwyżej wrócimy. Myślałem, że na teren wykopalisk tych pierwszych, ale teraz w sumie nie jestem do końca pewien. Tutaj na pewno będziemy się chcieli wrócić, bo tutaj będzie parę rzeczy, więc jeśli... Chyba wrócimy do tego miejsca, gdzie walczyliśmy przed tą walką z Trillą, gdzie poznaliśmy też jej tożsamość. Więc jeśli wrócimy rzeczywiście tutaj, to jest dobre miejsce. Tak, to jest bardzo dobre miejsce, super. Tu chciałem wrócić tak naprawdę. I możemy przetestować też... Sobie ze mną, Jedi.
hakowanie sondy szpiegowskiej, żeby wam pokazać, jak to wygląda. No i zobaczcie, sonda zhakowana, no i będzie nawalać w naszym imieniu. Jeszcze nas tu trafił. Dobra, starczy tej zabawy. No i tak oto sonda nam pomogła. No, oczywiście ona tu zostanie, my będziemy iść dalej. Ale możemy sobie tak naprawdę tutaj jeszcze pozwiedzać. Zobaczcie, że mamy parę rzeczywiście rzeczy, które nam się tutaj przydadzą. Także możemy je sobie zrobić. Myślę, że też opuszczę sobie już tutaj to miejsce, żeby mi się po prostu nie świeciło. A jeszcze jedna sonda. To też ją tutaj weźmy, bo tutaj prawdopodobnie nas zaraz droidy zaatakują. A ja bym po prostu chciał mieć, żeby nam się tutaj nic nie świeciło już. Zauważono wroga. Pożałujesz tego. Jesteś zbędny. Oddalenie się Dobra, oznacza załatwiony. podaną. Bezsensowny opór. A jak widzicie, ta sonda szpiegowska bile tyle co nic. Uzależnienie rozpoczęte. No ale co zrobisz? Wróg unika ataków. Wciąż stawiasz opór. Nie rozsądny. Ej, dobra, mamy obydwa. Bez problemu. No i przy okazji troszeczkę punktów umiejętności nabiliśmy. Także myślę, że całkiem sympatycznie. Jak to teraz wygląda? Tutaj przeszliśmy, tutaj nie przejdziemy, ale tutaj sobie odblokujemy drogę. I tutaj też będzie bardzo fajny skrócik, z którego oczywiście skorzystamy za chwilkę. No tutaj jak pamiętacie... A nie, to nie tutaj walczyliśmy z Trilą. Zawsze mi się to miejsce myli, bo już chyba ostatnio też tak powiedziałem, że tutaj z Trilą walczyliśmy. Zabicie cię będzie czystą przyjemnością. I weźmy go mocnym atakiem. Patrzcie, prawie całkowicie zginął. Kończ te gierki. No dobra, ja też prawie zginąłem. Dobra, zabijmy go po prostu. Dasz radę jakoś No, pomóc? troszeczkę zapewnie na tych szturmowców podchodzę, ale to nic, no mamy dużo życia, Potrzebuję więc... pomocy. No i co, tutaj możemy sobie, zobaczcie, zrobić skrócik. Naprawdę, więc... Pyk. Przechodzimy sobie tam. I teraz tak naprawdę tutaj jeszcze mamy, widzicie, miejsce. I tam sobie pójdziemy. Odpoczniemy sobie tutaj oczywiście. Mamy 2 punkty umiejętności, czy warto je teraz wydać? No myślę, że warto. Za 2 punkty umiejętności to już zawsze spoko, jakaś nowa rzecz. Myślę, zastanawiam się, czy życie, czy bardziej moc. Życia mamy chyba nadto, ale taką moc, zwiększenie maksymalnej ilości by się przydało. Albo że to, że z tym w BD1 w pełni uzupełniają wskaźnik mocy, też spoko. Ale dobra, zróbmy to. Zwiększmy maksymalną moc. Im więcej mocy, tym lepiej. Jeszcze jak znajdziemy jeden sekret z mocą, to w ogóle będzie super, bo też nam to zwiększy. Także myślę, że jak najbardziej spoko. A tymczasem chodźmy tędy. I tutaj się puszczamy, lecimy do góry. I właśnie wyjdziemy zaraz na ten teren głównych wykopalisk. Tych, których tak naprawdę na samym początku odkryliśmy. Ale też tutaj zobaczcie, co mamy. Buteleczkę oczywiście ze stymem. Czyli będziemy mieli już 6 możliwości noszenia. Wspominałem już, Także jak to super. jest świetne, bo sam jesteś świetny. No i zobaczcie, mamy to. Zbiornik na Steam zdobyto, mamy już 6. Naprawdę duża ilość, naprawdę możemy eksplorować teraz. I zobaczcie, wróciliśmy w to miejsce, ale żeby nie było też tak kolorowo, zobaczcie, kto tu stoi przed nami. Jakiś nowy przeciwnik, z którym musimy zawalczyć. To jest taki bossik, mini bossik. Będzie to łowca nagród, taki charakterystyczny droid. Tych łowców nagród będą 3 rodzaje. One będą w parach, będą też różnie. No i to będzie pierwszy nasz pojedynek z nimi. Także zabawmy się z nim. On już na nas czeka. Teraz, Billy! Jak widzicie, on tutaj mocno atakuje. Masz kłopoty. To niestety. Ale jak strzela, to można naprawdę dużo mu zabrać. No troszeczkę, kurczę, tutaj tych nalotów robi. No i zobaczcie, uwięził nas w polu siłowym. I nas pokonał.
Ale spokojnie, wcale nie zginęliśmy. Tak miało być. Tu się nie przeraźcie. I to by się stało, nieważne gdzie byście poszli, po prostu spotkalibyśmy inny rodzaj łowcy nagród. Bo tak jak mówiłem, są 3. I to tak naprawdę nie ma znaczenia. I tak byśmy tutaj tak skończyli. No to obudźmy się teraz, zobaczmy co się wydarzyło. BD. Gdzie jesteśmy? BD-1? Hej, mały! Gdzie jesteś? BD? Jak Muszę widzicie, się stąd wydostać. Gdziekolwiek jestem. obudziliśmy się w całkowicie dziwnym miejscu. To już nawet nie jest grobowiec Miktrula, tak jak nam tutaj pisze, tylko po prostu jak się działo w rozdziale 3. Jakie były rzeczy. No i zobaczcie, teraz jesteśmy całkowicie w nowym miejscu. No nie było nas tu, nie mamy nawet mapki. Nawet nie możemy jej odpalić, dlatego że nie ma z nami BD-1, został gdzieś przetrzymywany. Nie mamy też miecza świetlnego. Miecza świetlnego. No dokładnie, także nic tutaj nie możemy zrobić, jesteśmy zdani tylko na siebie i na moc. No i musimy odkryć, co tak naprawdę się stało. I tym zaczniemy, i od tego sobie oczywiście zaczniemy kolejny odcinek, także w następnym odcinku zajmiemy się, no, znalezieniem BD-1, no i dowiedzeniem się w ogóle, co się stało, gdzie my w ogóle jesteśmy. Także to tyle na dzisiaj, zostawcie suba i lajka, jeśli odcinek wam się podobał. Zapraszam również na inne serie na moim kanale. Trzymajcie się ciepło, do następnego, na razie, hej!